No trzeba go jakoś wyciągnąć z tego pudła. Lampeczka. Tutaj zaskakuje taki bolec. Tak jak widać, tutaj jest teleskop na siodełku. No i proszę bardzo, rower złożony, ale po dołach fajnie sobie radzi. Ta góra jest naprawdę duża. Ja wrzucam na 2, żeby dojechać do domu. Bateria całkowicie rozładowana. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale Camper Go. Moje imię to Łukasz, a w dzisiejszym odcinku zechcę pokazać Wam ten oto fajny rower. Jest to składany rower elektryczny, jest to model BK10, BK10S tak naprawdę. Jest to rower o grubych oponach, który przychodzi w takim pudełku. Takie są rozmiary tego pudełka, w którym ten rower przychodzi. 1,43 m, 30 cm i 70 cm. Waga pudełka to jest 37,5 kg, a rower sam waży 29,9 kg. Jest to rower składany, tak jak możecie zobaczyć, dosyć sporych rozmiarów, na dużych oponach fatbike, na kołach 20-calowych, które doskonale sprawdzą się na nierównych powierzchniach, tak jak piasek, las, kamienie, także rower bardzo uniwersalny. Składany, z przodu amortyzator jest także w siodełku. No i co, zabieramy się pomału za rozłożenie tego rowera. Rower dostaliśmy na testy od firmy Hitway, za co bardzo dziękujemy. Materiał jest oznaczony jako płatna promocja, dlatego że ten rower zostaje z nami na dłużej, na zawsze. Będziemy go testować również w naszych wyjazdach kamperowych. Zobaczymy, jak się sprawdzi w podróżach. Większość z naszych widzów wie, że my mieszkamy w Wielkiej Brytanii, podróżujemy naszym kamperem, dlatego ten rower możecie zamówić w Wielkiej Brytanii, ale też możecie go zamówić w Polsce. W opisie tego filmu udostępniam 2 linki, dzięki którym swobodnie możecie sobie go zamówić w Wielkiej Brytanii, tak samo jak i w Polsce. A dla naszych widzów specjalna promocja na ten rower. Jest to 30 funtów lub 30 euro zniżki z kodem CamperGo30. Tutaj macie napisany ten kod. Jak widzicie, pudełko jest solidnie zapakowane, bardzo szybka dostawa. W przeciągu 3-4 dni rower do nas dotarł. Tak samo jeżeli będziemy chcieli zamówić w Polsce ten rower, on jest wysyłany z magazynów już tam blisko. Tak samo dostawa będzie dosyć szybko. Dobra, odrywamy te złączki i zobaczymy, jak to on wygląda. O, widzę, że rower jest bardzo solidnie zapakowany, zabezpieczony w transporcie. No i co my tu mamy? Po otwarciu pudełeczka widzimy sporo takich pianek zabezpieczających, także wszystko bezpiecznie do nas dotarło. Rower jest w większości już złożony, także zostaje tylko przykręcić kierownicę, platformy i będzie można go testować. 11:20, zaczynamy. Dobra, czyli wyciągamy z pudełka. Co my tu mamy? Widzę, że wszystko jest przypięte opaskami zaciskowymi. No trzeba go jakoś wyciągnąć z tego pudła. Wyszedł, proszę Państwa, wyszedł. Tak on wygląda. Nie było jakoś bardzo ciężko. Więc co? Pudełko idzie na bok. Sprawdzę tylko, czy nie ma tu w środku jakichś rzeczy ważnych. Tak jak widać, o, tam jest jakieś pudełeczko z rzeczami. Zaraz otworzę, zobaczę, co jest w środku. A resztę rzeczy to już chyba nam tutaj jest niepotrzebne. Tak, to są same zabezpieczenia. I pudełko sobie idzie na bok. No i będziemy go składali. Tak on wygląda. Jest stopka. O, od razu sobie oprę o nią. Obcinamy następne pudełeczko. Także mamy już 2. O, tu jest jakaś lampka. Tu widzę, że ten tylny błotnik też nie jest dokręcony. Trzeba go zaraz jeszcze przykręcić. Ale wszystko jest ładnie zabezpieczone. Ostrożnie. O, błotnik na przednią oponę. Idzie na bok. Tył już mamy cały praktycznie odbezpieczony. Co to jest? Aha, to jest szczyca od kierownicy. Lampeczka. W zestawie jest też pompka
Tu mamy jakąś dużą opaskę. Tu jest następna. Ciach. Tutaj są zabezpieczenia na korby i kierownica. Także zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie zabezpieczone. Nie ma opcji, żeby coś się zniszczyło lub porysowało podczas transportu. Koło jest też oddzielnie, razem z siodełkiem. To też zaraz odbezpieczę. Dobra, to już mamy. Można powiedzieć, że to mamy odbezpieczone. Siodełko. Jakie fajne siodełko, szerokie. I tutaj też jest amortyzator. Zaraz będziemy go montowali. Jeszcze zobaczymy, co jest w tych pudełeczkach. Pierwsze pudełeczko. Tutaj mamy ładowarkę. Ładowarka na 230 V. Wyjście 54,6 V, co daje 2 A, 109,2 W. Tak wygląda ładowarka. I jeszcze mamy jedno pudełeczko. Co tutaj jest? No a w tym pudełku mamy tak. Instrukcję. Teraz będzie trzeba ją przeczytać. W zestawie mamy taki szyfr, zabezpieczenie do ramy, platformy, samo oznaczone lewa, prawa. Takie same oznaczenia są na rowerze. To są odblaski na koła. Ośka na przednie koło. Jakieś strytytki. I zestaw narzędzi. Taki klucz z scyzoryku z kompletem narzędzi do rowera. Ja przeczytam instrukcję i widzimy się za chwilę. Jeżeli chodzi o instrukcję, to mamy tutaj różne języki. No i jest też polski na samym końcu. Słuchajcie, co najważniejsze, ten rower jest w pełni legalny, ponieważ ma on silnik do 250 W. Nie ma tej manetki, która przyspiesza podczas jazdy, co jest nielegalne w rowerach elektrycznych. Tylko rower zaczyna wspomagać, kiedy zaczyna się obracać nogami. Wtedy on ciągnie. Są 3 tryby, o których opowiem później, już podczas jazdy, a ja biorę się za montaż. W instrukcji jest wszystko fajnie opisane. Instrukcja montażu. Pierwsze, zainstaluj kierownicę, zamontować przednie koło, zainstaluj siodło, zainstaluj odbłysk, zainstalować platformy, zainstaluj tylny błotnik, zainstaluj i wyjmij baterię, włącz i wyłącz rower. Później już są fajne rysunki, które po prostu bardzo obrazowo pokazują, jak to wszystko się montuje. Żeby zainstalować kierownicę, trzeba ją odbezpieczyć. Tu jest taka dźwignia, sprężynka, wciskamy i ją się rozkłada. No i jest w środku śruba, którą trzeba poluzować. Oczywiście zestaw narzędzi w zestawie. Zestaw narzędzi w zestawie, w komplecie. O, będzie lepiej. Także to poluzujemy. No i wkładam kierownicę w swoje miejsce. Tutaj kierownica ma taki rowek, więc ona wchodzi bezpośrednio w tą sztycę, a tą sztycę trzeba ustawić pod takim lekkim kątem, tak jak widać tutaj, ponieważ przy złożeniu ona fajnie się teraz chowa. O, trzeba uważać na te kable. Tak się chowa. No i tutaj trzeba skontrować tą śrubę. Oczywiście klucz jest w zestawie. Ja już ją docisnąłem. Tutaj zaskakuje taki bolec. Mamy ten zacisk. Zaciskamy. I kierownica jest gotowa. Drugi krok. Zainstalować przednie koło. Także koło mamy tutaj. Bierzemy sobie tą ośkę i spróbuję go założyć. Także do dzieła. Przed montażem koła trzeba zamontować błotnik. Ale tutaj jeszcze musimy zdjąć ten drążek zabezpieczający, bo on nie jest ośką. Ośka jest dodatkowa w zestawie, a to jest tylko taki drążek zabezpieczający do transportu. Przykręcam te wsporniki od błotnika i zakładam koło. No i zamontowałem na tej osi, która była dołączona. Tak jest zaciśnięte. Także to chwila. No i lampka zamontowana. Proszę bardzo. Bierzemy się za następny krok, a następnym krokiem jest siodełko. Prawdopodobnie tylko po prostu wkładamy sztycę i będzie po robocie. Większość już jest zamontowane. No i siodełko siedzi. No i tutaj w tej paczuszce z odblaskami jest też dzwoneczek, także to też biorę i montuję. Platformy, każda ma oznaczenie, prawy, lewy.
Także widzimy, że tutaj jest prawa. Wkręcamy sobie na tą stronę. Platformy przykręcone. Zobaczcie, jakie fajne. O, zobaczcie. Tak. I do transportu składamy. Zajmują dużo mniej miejsca. No to co? Rower złożony. Pierwsza przymiarka. Jakie wrażenia? Powiem Wam, że dosyć duży. Ja widzicie, mam 185-6 cm. Tak jak widać, o, tutaj jest teleskop na siodełku. Ładnie sobie chodzi. Z przodu też ładnie chodzi. To co? Siadamy. O, nie wiem, czy to jeszcze nie za wysoko. Ale zobaczcie. Na taki duży mój wzrost w ogóle rower nie jest wcale mały. Hamulce działają, przedni teleskop chodzi, tylne siodełko też fajnie amortyzuje. Teraz będę uruchamiał i jadę na pierwszą przejażdżkę. 12:39, rower złożony. Koło godzinki, ale to tak na spokojnie. Ze sczytaniem instrukcji, jeszcze z nagrywaniem. Prosta robota. Odblaski zostały, to sobie zaraz zamontuję. A teraz trochę posprawdzamy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sam rower. Kierownica jest składana. Możemy ją złożyć w ten sposób. Tutaj jest blokada, odblokowujemy. Ładnie się ta kierownica chowa. Zobaczcie, praktycznie równolegle do przedniego koła. Te platformy też się składają. Siodełko obniżamy, tą sztycę też idzie w dół. No i tutaj otwiera się całą ramę. Zaraz sobie go złożę. Zobaczymy, jak on wygląda po złożeniu. Jeszcze trzeba będzie dopompować powietrze, ale to za chwilę. Robię to pierwszy raz razem z Wami. Jeszcze wcześniej go nie składałem. Platformy składamy. Pyk, pyk. Idzie. Tutaj pod spodem są te kable, ale one chyba muszą być tak przymocowane. No i proszę bardzo, rower złożony. Zajmuje on bardzo mało miejsca. Jak najbardziej do polecenia. Siodełko jeszcze idzie w dół, albo można go całkowicie zdemontować. Zobaczcie, po złożeniu tak on wygląda. No jest to największa cecha właśnie tego roweru. Składanie tego roweru. Zajmuje on wtedy bardzo mało miejsca. Jest łatwy w transporcie. Łatwo go można zapakować do kampera, czy do bagażnika auta. Jak widać, spokojnie sobie można dźwignąć. Nie jest jakoś bardzo ciężki. Więc tak, żeby wyjąć baterię, tutaj od spodu wkładamy kluczyk, przekręcamy sobie go w lewo. Tu jest taki bolec, który się chowa, zaraz Wam pokażę. I teraz wyjmujemy ten kluczyk. No i co? Bateria powinna nam wyjść. Jest. Bateria wyjęta. Tak prezentuje się ta bateryjka. Bateria ta jest 48V, 13 Ah. Także myślę, że spokojnie wystarczy na podróże tym rowerem. Tu jest taka blokada, że tak z bliska Wam pokażę. Ten bolec zabezpieczający, kluczyk od spodu. I teraz tak, kluczyk wkładamy, przekręcamy w lewo. Ta blokada się schowała. Można go teraz wyciągnąć, złożyć i baterię można sobie teraz wysunąć. W pozycji środkowej też kluczyk można wyciągnąć. Jest to blokada baterii i teraz też roweru nie uruchomimy. No i w następnym punkcie teraz już jest rower włączony. Blokada jest załączona. Zamykam i uruchamiam. Pierwsze uruchomienie. Coś się tu pokaże. Jest. Włączył się wyświetlacz. Bateria jest naładowana. 3/4 w tej chwili. Licznik 0. Tutaj wybieramy sobie tryb, w jakim ma nam wspomagać. No i wszystko. Rower jest gotowy do jazdy. Hamulce tarczowe, ale na linkę mechaniczne, nie hydrauliczne. Przełożenia, 7 przełożeń. Jeżeli chodzi o przód, koła 20-calowe, opony typu fatbike 20×4 cale, felgi szprychowe, hamulce tarczowe, hamulce marki Speed. Jeżeli chodzi o przedni teleskop, jest on regulowany, lampa LEDowa, rama aluminiowa, platformy składane. Tutaj z tyłu mamy hamulce mechaniczne, tak samo marki Speed. Fajny bagażnik, bardzo solidny, mocny. Z tej strony tak to się prezentuje. Shimano, jeżeli chodzi o przerzutkę. Shimano Tourney TZ, 7 przełożeń. Z tej strony ramy możemy ładować baterię. Tutaj jest port do ładowarki. Tak samo baterię możemy ładować po wyjęciu. No i tak to się przedstawia. Jeżeli chodzi o włączanie świateł, przytrzymujemy plusik, pojawiła się ikonka i z przodu światełko jest włączone, także z tyłu. Jeżeli przytrzymamy znowu minus, włącza się taki tryb asystujący, gdzie rower sam jedzie i możemy sobie go prowadzić bez używania siły. Tutaj sobie tym przyciskiem zasilania zmieniamy. W pierwszej kolejności mamy przebieg. Tutaj mamy trip, czyli to jest taki jednorazowy przebieg, jaki zrobiliśmy prawdopodobnie podczas każdego uruchomienia się kasuje. Napięcie akumulatora 48,6V. No i czas od włączenia tego roweru. No i z powrotem wchodzimy do przebiegu.
poziom wspomagania pierwszego i ruszamy. Wystarczy, że tylko pokręciłem i rower od razu już jedzie. Wystarczy tylko obracać nogami, on będzie już sobie wspomagał. Na pierwszym trybie jedzie do 15 km na godzinę. Włączamy drugi tryb, automatycznie sam przyspieszył 20 na godzinę. Cały czas utrzymuje tą prędkość. No i na trzecim trybie 25 na godzinę. Także mówię, wystarczy tylko obracać tak naprawdę nogami i on już sam jedzie. Wyłączymy ten silnik w ogóle całkowicie. Zobaczymy, jak się jedzie nogami, normalnie, nogami też fajnie. Przerzutki działają. Dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka i siódemka. No wiadomo, od razu ciężej na tak na ręcznie, ale zawsze jest to opcja, żeby gdzieś sobie po prostu dojechać. Jeżeli chodzi o hamulce, bardzo dobrze działają. Trzeba będzie je troszeczkę obniżyć, bo są za wysoko. Bardzo wygodna pozycja, może troszeczkę sobie mógłbym podnieść jeszcze siodełko, ale po dołach fajnie sobie radzi, nie czuć w ogóle żadnych tutaj nierówności. Fajnie, bo to siodełko tak samo wspomaga. Jedziemy dwójkę i trójkę. Na trójce najfajniej, bo 25 na godzinę sobie jedzie, od razu praktycznie nie możecie regulować, żeby jechać na przykład 23 czy 24. Wystarczy, że chyba, że nie obracacie, to wtedy zwalnia automatycznie. O, teraz puściłem, jeden obrót, drugi, dwa obroty i on już wspomaga, znowu puścił. Znowu obracam. O, już się rozpędza, wystarczy, że będziecie sobie kręcić, on już się rozpędza. No jestem z powrotem. 7 km udało się zrobić. Bateria, jak się zatrzymałem, wskoczyła znowu na 3 kreski. Ja ją naładuję do pełna i będziemy testować następny dzień. Podłączam sobie do ładowania. Jak widać, czerwona lampka na ładowarce się zaświeciła. Tutaj jest końcówka. Nie da się włączyć podczas ładowania wskaźnika, żeby patrzeć stan naładowania baterii. Będziemy musieli patrzeć sobie na ładowarkę. Producent mówi, że trzeba go ładować między 7 a 8 godzin. W tej chwili bateria jeszcze nie jest w pełni rozładowana, więc myślę, że tak z 5 godzin pewnie się będzie ładował. A nie dodałem, że jest godzina 14:42. No i co? Jest godzina, o tak, 19:33. I mamy zielone światełko. Wejdziemy w kompletną ciemność, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na liczniku 7 km, bateria pełna. Uruchamiamy światła tym górnym przyciskiem. O, proszę bardzo, zaświeciła się. Z przodu lampka, z tyłu. Tak to wygląda. Bardzo dobrze oświetla tył. Jeszcze zobaczymy, czy jak nacisnę hamulec, to się coś zmieni, czy jest światło stop. Naciskam. No niestety światła stop nie ma. Wyjechałem tutaj na taki kawałek, gdzie jest kompletnie ciemno. Tak to oświetla drogę w zupełności. Przed nami wszystko widzę. Wyświetlacz też jest bardzo czytelny. Także mogę powiedzieć, że oświetlenie jak najbardziej daje egzamin. Ładnie sobie wszystko możemy doświetlić. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Czekałem trochę na słoneczny dzień, trochę bardziej słoneczny niż teraz. Niestety angielska pogoda, ciężko się doczekać. Ja zabieram rower na jakieś małe testy. Pojeżdżę nim trochę. Ja zrobiłem już jakieś 18 km. Na tym rowerze jest około połowy baterii w tej chwili. Dzisiaj zrobię test pod górkę, jak on sobie radzi. No i ogólnie tak pojeżdżę. Będę chciał tą baterię całkowicie rozładować. To uruchamiam. Także widzicie, 25 km, mniej więcej połowa baterii zużyta. Testowałem ten rower, tak jeździłem dosyć sporo pod takie górki, żeby go troszeczkę tak wyczuć. No a dzisiaj pokażę Wam na kamerze, jak to wygląda. Zamocowałem też odblaski na koła. No wiadomo, to już jest kwestia bezpieczeństwa, o której nie możemy zapominać. No i kask moi drodzy. Nie wiem, czy uda mi się nagrać ten test do końca, bo właśnie zaczyna padać deszcz, ale mam przed sobą taką górkę, zobaczcie. Ta górka tak wygląda, tam dalej w prawo jest jeszcze większa, będę chciał wjechać i jest tak, ustawiony trzeci tryb, bateria 3 kreski, bieg na jedynce, żeby łatwiej było ruszyć. No i jedziemy, zobaczymy, jak on sobie mnie tutaj wciągnie pod tą górkę. Zacząłem pedałować, już się rozpędza. Ja kręcę tylko tak delikatnie
Jak widać, pełnej mocy swojej nie uzyskuje. Już zwalnia 14, 13. Dosyć spora jest ta górka. No do 10 do 11 km na godzinę zwolnił. Hamuje. Wyjechałem teraz na prostą. Już się rozpędza. 18. No i mamy 25 na godzinę. Zaraz będzie jeszcze większa górka, także zobaczymy, jak on sobie poradzi. Ale już z tego co wiem i wcześniej patrzyłem, to no troszeczkę niestety zwalnia, ale ja ważę ponad 100 kg, także myślę, że przy wadze 60-70 to on w ogóle nawet się pod takie górki nie zająknie. Tutaj zaraz w lewo będzie jeszcze większa. Minusem w tym rowerze jest to, że on po prostu nie pokazuje prędkości większej jak 25 na godzinę. Nawet jak jedziecie z górki szybko, o, tu będzie taka duża górka, jak on sobie poradzi. Naprawdę nie wysiłam się prawie wcale. Na przerzutce jest 7. No i niestety widzicie, trochę zwalnia pod górkę. 15 na godzinę cały czas, 14. Bateria od razu automatycznie zeszła na jedną kreskę. Ale ta góra jest naprawdę duża, zobaczcie. Tamta góra była bardzo duża, ale jeżeli chodzi o takie mniejsze podjazdy, to bezproblemowo sobie radzi. O 20 spokojnie jedzie. Jeżeli chodzi o rozpędzenie od 0 do maksymalnej prędkości, to tak to mniej więcej wygląda. Startujemy na 6, nie, na 4. No i start. Delikatnie sobie kręcę, rower się rozpędza, 19 i 25 teraz. Jak mówiłem już wcześniej, wystarczy tylko delikatnie sobie pedałować, o tak jak widać. A rower sam już się rozpędza od razu. Tak jak ustawicie. Na 3 do 25 na godzinę, na 2 do 20, a na 1 do 15. Teraz sprawdzimy, jak tym rowerem będzie się jechało w ogóle bez wspomagania. Bierzemy na 0, także wspomagania w tej chwili nie ma wcale. Jest pierwszy bieg, no i ruszamy. No dobrze się jedzie na pierwszym biegu. Wiadomo, pod jakieś górki spokojnie tak można podjechać. Zrzućmy sobie na przykład na 4. No i mamy 4. 12 km na godzinę, spokojnie sobie można jechać. Jest to jakaś opcja. Jeżeli rozładuje Wam się bateria, zawsze sobie tym rowerem dojedziecie. Nie ma jakichś wielkich oporów podczas jazdy. Wiadomo, te koła są to fat bike'i tak zwane, czyli grube opony. Koła to są, jeszcze raz powtarzam, 20 na 4 cale, także dosyć grube, ale spokojnie można sobie tak bez żadnego wspomagania jechać. Jeżeli chodzi o hamulce, jak najbardziej się sprawdzają, momentalnie daje radę wyhamować ten rower, pomimo tego, że jest on dosyć ciężki. Tak korci mnie, żeby jednak wjechać na tą plażę. No i zaraz zobaczę, na pierwszym biegu sobie tutaj zmienię. Jest akurat taki fajny podjazd. Wjadę, zobaczę, jak on sobie radzi na piachu. Ale bez problemu, proszę bardzo. Po plaży można sobie jeździć takim rowerkiem. Nie ma żadnego problemu. W ogóle nie grzęźnie, nie rzuca tą kierownicą na lewo, na prawo. Bardzo fajnie sobie radzi. No robotę robią te szerokie opony. Znowu mamy taki mały podjaździk. 14 na godzinę, cały czas na 1 sobie jedzie. Bateria już jest 1 kreska, a przy podjazdach pod górkę schodzi do 0. A na liczniku 35 km, czyli 28 km już zrobiłem. Na testach pod górki i w większości to jest na 3.
Jeszcze takie spostrzeżenia, jeżeli już jest bateria słaba, teraz praktycznie już widać, czasami się pojawia jedna kreska, czasami znika. To jak włączę na trójkę, to już on nie ma takiego przyspieszenia, jak było wcześniej. Trzeba mu troszeczkę pomóc, wtedy już przyspiesza. Ja wrzucam na dwójkę, żeby dojechać do domu. Jak na razie 37 km, a 30 na tej baterii. Kolejna ważna informacja, że jeżeli jadę na przykład na pierwszym biegu wspomagania, czyli do 15 km na godzinę, to jadąc z górki szybciej cały czas pokazuje tylko te 15 km na godzinę. Bateria całkowicie rozładowana, jest zrobione 41 km, ale tak jak mówiłem, no testowałem go pod górki i praktycznie większość to jeździłem na trzecim biegu. Podłączam do ładowania, mamy dokładnie godzinę 14:20, także sprawdzimy, ile się będzie ładować ta bateria z poziomu całkowitego rozładowania. No oczywiście 41 km jest teraz, jest to całkowity przebieg, a zacząłem go ładować na przebiegu 7, czyli zrobiliśmy 34 km. No i jest zielone światełko, godzina 22. Więc tak jak podaje producent, około 7-7,5 godziny, w naszym przypadku 7:40 tak naprawdę, ładował się ten rower od stanu takiego całkowitego rozładowania do pełnego. No więc kończę tego vloga, kochani. Takie podsumowanie. Za tą cenę rower jak najbardziej do polecenia. Doskonale sprawdza się na różnych warunkach. Praktycznie jest uniwersalny. Na piasek, na trawę, na błoto nawet. Chociaż na poboczu nie jeździłem, ale po plaży, mokrej plaży i dawał sobie radę. Hamulce bardzo dobre. Amortyzacja na siodełku działa, spisuje się. Tak samo z przodu te amortyzatory również działają. Jeżeli chodzi o przerzutki, nie jest to może najwyższa półka, ale działa. Dzwonek. Ja jeszcze będę chciał dokupić sobie tutaj jakieś sakwy na siedzenie, żeby móc sobie przewozić różne rzeczy. W opisie filmu 2 linki. Link, gdzie możecie zamówić rower z Polski, a drugi link, gdzie możecie zamówić sobie rower z UK. Kod CamperGo30 daje Wam zniżkę 30 funtów lub 30 euro na zamówienie tego rowera. Także kończę vloga. Ja rower polecam. Za te pieniądze myślę, że lepszego składanego rowera nie znajdziecie. Wygląda bardzo fajnie, rama aluminiowa. Każdy się po prostu ogląda, jak się jedzie na nim. Także ja polecam i widzimy się za tydzień. Cześć!